Cześć, Mateusz z tej strony. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, dzisiaj mnie naszło na Akademię, dzisiaj będziemy mówić o Akademii. Jak każdy z Was pewnie wie, Akademia to jest utwór Zamek z Heroes of Might and Magic 4. Od razu ofensywnie powiem, że uważam, że ta część ma najlepszy soundtrack ze wszystkich części i uwaga, jeszcze raz powtórzę, Heroes 4 ma lepszy soundtrack niż Heroes 3. Tak ja uważam. Co do samej Akademii, co to jest w ogóle Akademia? W samej grze wydaje mi się, że Akademia najbardziej nawiązuje jeśli chodzi o jednostki, sam zamek do Tower, dlatego że to tak naprawdę też jest trochę zamek na śniegu z nagami, z magami, z gigantami, tytanami i golemami złotymi. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, no to ten zamek kompletnie nie nawiązuje do Towera. Najwięcej podobieństwa Akademii znajdziemy zdecydowanie do Rampart. Co mnie trochę dziwi, bo wydawało mi się, że Rampart bardziej będzie podobny, jeśli chodzi o samą ścieżkę dźwiękową do natury. No ale w ogóle tak nie jest i chętnie Wam o tym opowiem, dlaczego tak nie jest i dlaczego uważam, że Akademia to jest tak naprawdę muzyczny, trochę przerobiony temat Rampart i nie ma nic wspólnego z muzyką z Towera. Porównajmy tak od razu sobie Rampart plus Akademię, bo ja uważam, że te dwa zamki, jeśli chodzi o tematy muzyczne, są bardzo podobne. Więc co mamy charakterystycznego w Ramparcie? W Ramparcie charakterystyczny mamy na pewno flet, mamy sitar, czyli taki instrument nieklasyczny, mamy gitarę, mamy waltornię lub puzon, to chodzi o jeden taki solowy instrument blaszany. Mamy warstwę smyczkową, która jest raczej tłem. No i najważniejsze są instrumenty dęte drewniane. W Ramparcie to jest teoretycznie, tam jest flet, chyba klarnet, jest rożek angielski, tak naprawdę trochę obój. I takie same instrumenty, dokładnie takie samo instrumentarium mamy w Akademii, czyli w Akademii w ścieżce z Heroes 4 mamy sitar, i mamy gitarę, i mamy flet, który teoretycznie znowu gra najważniejszą melodię, czyli odgrywa najważniejszą rolę. Mamy instrumenty dęte drewniane, mamy smyczki jako takie po prostu masowe wypełnienia harmoniczne. No i mamy kontrabasy, wiadomo, no wszystkie instrumenty pozostałe smyczkowe. Także jeśli chodzi o zestawienie instrumentacyjne, to praktycznie takie samo oba mają zamki, czyli Rampart, tak zwany odpowiednik natury, plus Akademia, niby odpowiednik Towera, tak naprawdę, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to są dwa różne zamki. Co do samych nut, jakby analizy, tak, z całej ścieżki dźwiękowej z Akademii, Rampart się zaczyna spokojnie, Akademia również zaczyna się raczej spokojnie, mamy pizzicato na kontrabasie i wiolonczeli. Ja jeszcze dodałem do tego harfę, no bo takie dodatkowe alikwoty harmoniczne, akurat harfa ma bardzo dobre i ciekawie się komponują z tymi instrumentami. Później mamy pierwsze wejście gitary, takie małe arpeggio, takie tram, które też ja dodałem, i później, podobnie jak w Ramparcie, od razu będę porównywał po prostu te dwa zamki, bo uważam, że soundtrack też jest podobny. Mamy to wejście fletu, które no każdy zna, więc nie będę tutaj albo zaśpiewam ta da 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 ta da 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 da, no coś takiego, mniej więcej każdy to kojarzy. I w tle jest taki akompaniament gitary, taki bym powiedział trochę towarzyszący, nie akompaniujący, czyli to nie jest harfa, która gra jakieś wypełnienia harmoniczne lub akordy, tylko tam jakieś wstawki dogrywa. Generalnie mi się to trochę to moim zdaniem nawiązuje do, jeśli chodzi o Akademię, trochę nawet do muzyki może trochę ludowej, może celtyckiej, dlatego że no gitara plus whistle, czyli tak naprawdę odpowiednik teraz fletu poprzecznego, no to są instrumenty, które w muzyce i trochę ludowej, i takiej gierkowej, celtyckiej bardzo często się pojawiają. Nie wiem, wpiszecie losową playlistę D&D Music, bo do podgrywania sobie na RPG-ach, to tam jest pełno po prostu fletu z akompaniamentem innych instrumentów, na przykład też gitary. I też mi się wydaje, że to dlatego jest taka użyta instrumentacja, no bo po prostu to pasuje i tak się może przyjęło, że te właśnie flet plus gitara to są takie instrumenty, które do takiej muzyki dobrze po prostu pasują. No więc mamy tą gitarę i mamy flet,
tak zwany, w takim trochę duecie, znaczy flet jest prowadzący, ale gitara nie jest takim zupełnie akompaniamentem, tylko właśnie trochę towarzyszy, coś nam podgrywa, dialoguje. W tle mamy harfę, której nie ma w oryginale, ale takie wybrzmienia ja dodałem, bo to są po prostu, no tak jak wspomniałem wcześniej, ciekawe alikwoty na tych takich, to są dość spore akordy, bo tam są 5-6 dźwięki, więc w harfie to po prostu bardzo fajnie brzmi. Nawet jak się rozkłada po prostu na takim arpeggio, które gramy po kolei palcami, ale to bardzo fajnie brzmi i się nieźle komponuje. No to tak, mamy flet, który gra główną rolę, mamy gitarę, która akompaniuje. Generalnie wszystkie pozostałe instrumenty, czyli tam są altówki, wiolonczele i jakieś tam jeszcze instrumenty, denty, one akompaniują, czy po prostu robią tło harmoniczne, tak jak już się wyedukowaliście na poprzednich Insiderach. W zasadzie to już jest kulminacja utworu, mimo tego, że to jest tak naprawdę 1/3 utworu z tym takim głośnym tematem fletowym i tam cała orkiestra w sumie gra, nawet już się pojawia ten instrument denty, blaszany, czy to jest puzon, czy to jest waltornia, no różnie to można odbierać. Akurat w moim przypadku to jest puzon, ja się zdecydowałem na puzon, dlatego że on też jest w ramparcie, jako instrument solowy. No to po prostu z racji tego, że dla mnie od zawsze Akademia i Rampart były dość podobne, jeśli chodzi o soundtrack, no to ta instrumentacja też była taka sama. Następnie, tak jak wspomniałem wcześniej, że jest też dość ważne i często się pojawiające instrumenty dęte drewniane, tak jak rożek, w naszym przypadku obój, klarnet, czy jakiś odpowiednik fletów, czy whistla, czyli piszczałki, że tak powiem. No to one mają główny motyw solo wiolonczeli, który właśnie słyszycie w tle. No i to tak sobie leci, jest taka też, bym powiedział, spokojna, ładna melodyjka, moim zdaniem dokładnie tak jak w Ramparcie. Również tak jak w Ramparcie tutaj dodany jest chór. W większości przypadków on też śpiewa tutaj na A albo na O, po prostu on tworzy też takie piony harmoniczne, które się ładnie się komponują po prostu z instrumentami dętymi drewnianymi, no bo to jest spokojna muzyka i takie łagodne chóry żeńskie na wysokich dźwiękach, no po prostu się ładnie pasują i się ładnie komponują. Po tej kulminacji jest takie zwolnienie, które prowadzi nas do takiego momentu, gdzie jest takie trochę solo gitary, dlatego że tam cała faktura się, no nie powiem, że nagle, ale stopniowo się zmniejsza i z tego takiego tutti orkiestrowego, czyli momentu, kiedy grają prawie wszystkie instrumenty naraz, zostaje sama gitara, która powtarza ten motyw, który był na początku tak dość spokojnie. Bardzo podobnie zresztą jak w Ramparcie, bo tam też po tym głównym motywie jest takie, no po prostu jest taki chwilowy odpoczynek i tam też jest takie zwolnienie i zmniejszenie faktury. U nas na koncertach ja chciałem, żeby to było bardziej widowiskowe, czyli tak jak w Insiderze C możecie się dowiedzieć, dlaczego nasze utwory są inaczej niż w oryginale. No dlatego na przykład, że jeśli mamy takiego muzyka, na przykładzie Mikołaja, mamy takiego Mikołaja, który bardzo lubi Heroesy, jest fanem, grał we wszystkie części. No i Mikołaj wie, że właśnie w Akademii tam ta gitara gra tylko 2 takty. No ale przychodzi moment, kiedy masz stanąć na deskach Polskiego Radia, na deskach sali koncertowej, no i masz swoją chwilę na sali, dlatego że jesteś takim gitarzystą i masz odegrać tą krótką partię. No i właśnie tu przychodzi taki moment refleksji, kiedy się aranżuje takie utwory i myślisz, kurczę, no jest ten Mikołaj, który gra na gitarze, sprawia mi tu wielką radość, to dlaczego by nie dodać trochę więcej, w stylu on mógłby zagrać doskonale te 2 takty, które trwają 15 sekund, no ale skoro to jest żywy człowiek na żywym koncercie z żywą publicznością, który to nie jest sygnał MIDI, on po prostu gra i on może coś dodać, może coś zmienić, może coś zagrać głośniej, ciszej, po prostu to jest jego interpretacja. No dlatego w takich momentach po prostu, przynajmniej ja, no daję muzykom pole do popisu, żeby słuchaj, no to jest twój moment, ty znasz tą muzykę, po prostu zagraj co uważasz. Czasami to było łagodne, czasami trochę poszalał, czasami coś zmienił, czasami się powygłupiał, czasami zagrał dokładnie tak jak jest w nutach, bo nie chciał zmieniać. A czasami zagrał David Wurczel, który stwierdził, ej słuchajcie, ja tutaj sobie robię swój recital i mi się to też strasznie podobało, bo to było zupełnie coś innego i na koncercie live tak jeszcze można robić. To ma swoich wielu fanów i wielu wrogów, że niektórzy powiedzą, no to było strasznie różne, może nie do końca podobne do oryginału,
No ale on miał taki pomysł i no, on jest muzykiem i mi się to podobało, trzeba to, że nie dużo uszanować, po prostu albo się komuś podoba, albo nie, no ale tak zostało nagrane, tak zresztą to jest na płycie i to mi się akurat bardzo podobało, że to było takie żywe i przede wszystkim niespodziewane, no bo mamy taką no spokojną akademię, a tu no po prostu gość pojechał po bandzie i naprawdę no nie każdy gitarzysta taką techniką może zagrać i szacunek dla niego. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy to, że tak powiem, solo gitarowe, czyli tak jak widać cała orkiestra, po prostu jest gruba kreska, jest kolejna literka, czyli no coś się zmienia w nutach globalnie, czyli jest jakaś, że tak powiem, większa zmiana. I właśnie tu jest fermata, czyli takie przedłużenie dźwięku, z reguły to się kończy na dyrygenta, jest napisane ad-lib i po prostu też fermata i partia gitarowa. No i tu jest ten moment, kiedy gitarzysta ma podane akordy mniej więcej, na których to się opiera ten temat, ale można tu coś zmieniać. No i tak jak wspomniałem wcześniej, tu można poszaleć, można zagrać spokojnie, można odegrać dokładnie to jest w nutach. Do wyboru, do koloru, zależy po prostu od koncertu. To też jest, no, zależy przede wszystkim od instrumentalisty, jak się czuje gitarzysta i co by chciał zagrać. Później pojawia się ten charakterystyczny motyw fletu, który w zasadzie jest głównym, że tak powiem, main themem utworu, główną melodią. Ja go tu chciałem wspomóc o chór, chór żeński, który śpiewa na o. Dlatego, że to, tak jak wspomniałem też wcześniej, po prostu się ładnie komponuje, jest tonacja też dość wygodna dla śpiewających dziewczyn, więc to no, po prostu ładnie brzmi. Panowie razem z wiolonczelami tworzą takie dopełnienia harmoniczne. Generalnie fagot, chór męski plus wiolonczele to jest świetne połączenie i one, zwłaszcza na takich kwintach, kwartach czy takich dość bliskich interwałach, brzmią bardzo fajnie i to się wszystko ładnie komponuje. No i tak jak w Ramparcie, po prostu ten motyw jest coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej, aż do momentu, kiedy jest taki po prostu długi akord. Z tego co pamiętam, to jest akord kończący, czyli akord F-dur, tak jak zresztą widać tutaj w harfie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Akademię. Ja generalnie bardzo lubię ten soundtrack, zamek w miarę też. Cały czas próbuję odgadnąć, dlaczego to jest tak, że Akademia bardziej przypomina Rampart niż Tower. Że rzeczywiście Tower to jest, no jest zupełnie inna muzyka i te jednostki, nawet mimo tego, że sam zamek teoretycznie na śniegu jest bardzo podobny, no to tematy muzyczne są zupełnie inne i bardziej przypomina Akademia, jeśli chodzi o soundtrack, Rampart niż Tower. I jeszcze jedna ważna informacja, że jeśli nie jesteście jeszcze naszymi subskrybentami, no to bądźcie jak najszybciej, bo wszystkie drugie części Insiderów, z reguły one są o chórze lub o jakichś takich jeszcze bardziej wnikliwych ciekawostkach, to one właśnie się pojawiają w drugiej części Insiderów, która jest na razie wyłącznie tylko dla subskrybentów newslettera, więc jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem newslettera, to nim zostań. Pozdrawiam, cześć.